Właśnie mieliśmy kontrolę drogową i Gostek stoi przy Aldonie i Policjant patrzy na mnie i pyta się o moje prawo jazdy. Ja mówię, moje dlaczego? Ja nawet nie mam kierownicy. Tak się patrzy, o sorry. Znaczy nie ma kierownicy. Ojejku. Po prostu jak błysknęliśmy śmiechem, aż mu głupio było chyba. No ale nie dało się powstrzymać, bo on to nie 3 razy. Daj mi swoje prawo jazdy, ale po co ci moje prawo jazdy? No, a masz prawo jazdy? Ja mówię, mam, ale po co cię nie prowadzę? Nie, ludzie są niesamowici. Niesamowici. To jest komedia każdego dnia. Dzień dobry, ostatkiem sił już podczas indyjskiej wyprawy. Postanowiliśmy jeszcze zrobić coś wyjątkowego, bo ze względu na to, że dużo zapłaciliśmy za przedłużenie wizy, to trzeba trochę z tego skorzystać, żeby nasza ciężka praca i ciężko zarobione pieniądze nie poszły na marne. Dlatego postanowiliśmy z Mumbaiu jeszcze pojechać w głąb lądu. Pomyślicie, no zwariowali, przedłużali, bo nie mieli czasu, żeby dojechać do granicy i jadą teraz jeszcze gdzie indziej. Ale skusiła nas tutaj jedna atrakcja, która jest na pewno dużą ciekawostką. Jesteśmy w miejscowości Aurangabad. I jest to taka miejscowość, którą rzadko odwiedzają odwiedzający podróżnicy turyści. Z innych krajów. Natomiast Indusi bardzo dobrze znają to miejsce, bo jest ono wyjątkowe i ciekawe. Mieliśmy do wyboru, tak sprawdzając te wszystkie rzeczy na trasie naszej już do granicy z Pakistanem, wiele takich punktów, ale wybraliśmy akurat ten. A dlaczego, to zaraz się okaże. Tu naocznie widać, jak jest gorąco. Smoła postanowiła wypuścić perły i właśnie sobie się gotuje na słońcu, robiąc takie piękne kuleczki, które błyszczą się w słońcu niesamowicie. Chciałbym przebić, ale pewnie mi zostanie na palcach. Można powiedzieć, że warunki pogodowe są niesprzyjające, chociaż widzicie piękną pogodę, ale w cieniu jest 38 stopni, około 43 stopni jest na słońcu, więc zwiedza, jeździ, żyje się bardzo ciężko, ale my sobie znaleźliśmy taką piękną miejscówkę z widokiem na całe miasto, taki punkt widokowy i chwała wszystkim tym, którzy nie propagują biwakowania w Indiach, bo Indusi to są ludzie, którzy nie mają nawyku brania kocyka i jechania w plener, namiotu, a nawet czegoś innego, no nie mówiąc już o kamperach, nie da się tutaj spotkać kamperów i dzięki temu są miejsca takie jak te, gdzie po godzinie 20 jest spokój, bo zapada zmrok i oni się boją na zewnątrz wychodzić. Myślisz dlatego, że się boją? Myślę, że tak. Tutaj jest duży strach przed naturą wieczorem. Ja myślę, że to nie chodzi tyle o naturę, bo oni są przyzwyczajeni, że żyją wśród dzikich zwierząt. Bardziej wynika to właśnie z takiego braku kultury biwakowania. Oni w ogóle nie mają infrastruktury takiej karawaningowej, dlatego nas tak męczą bardzo często, bo jak widzą kamper, ale jak wy tutaj śpicie? Każdy by chciał wejść, wkładają głowę, nie zdając sobie z tego sprawy, że są już jak to się... Setną osobą. Czy setną nawet osobą tego jednego dnia i że mamy już dosyć i nie przyjechaliśmy tutaj po to, żeby wszystkim pokazywać naszego kampera w środku, bo często w środku coś tam robimy, pracujemy, gotujemy i jest to po prostu kłopotliwe. A wyobraźcie sobie, tutaj przed nami powiedzmy jest 3-milionowe miasto, jakby wybrało się, wystarczy kilka ludzi na biwak i takie miejsca biwakowe, które znamy z Turcji, z Iranu, gdzie dość duże areały są zagospodarowane na to, żeby ludzie mogli sobie chilloutować na zewnątrz, to chyba w Indiach to powinny być hektarowe działki, gdzie oni mogliby się rozłożyć, bo ich jest naprawdę dużo i nie dziwimy się w ogóle, że to się nie rozwija. Chociaż nieliczne jednostki są. Na szczęście nieliczne i mimo tego, że to jest takie miejsce, którego pewnie byśmy nie wybrali w Europie, to dla nas było to miejsce takie naprawdę spoko, bo można było się wyspać i w nocy tutaj nikt nie jeździł, nikogo nie było, a stoimy blisko atrakcji, która tutaj jest może nie tyle
największa, bo to już jest poza miastem, ale w tym mieście jest ona ważna i zaraz do niej pójdziemy. Nie idziemy tutaj. Nie? Nie, bo obok jest Ellora Caves, jaskinie Ellora. I te jaskinie są podobne do tych, które są w Aurangabad? I te jaskinie są podobne do tego, co jest w Aurangabad, ale nie chcemy sobie psuć rozrywki i pójdziemy do tych właściwych. Tutaj tylko dzisiaj przed nami jest mini Taj. Zaraz się o nim wszystkiego dowiecie. Tego małego Taj Mahalu to tak jak wszędzie jest, że turyści zagraniczni płacą więcej i chyba trochę dlatego też wchodzimy, żeby wspomóc ich budżet, żeby trochę to lepiej wyglądało, bo na razie, jak widzieliście już wcześniej, trochę ten stan tej konstrukcji jest inny, niż by się człowiek chciał spodziewać. Dlatego jest tańszy. Podobny jest. Odczucia są takie, powiem ci, pozytywne, nie? Tak, tak. Ludzi jest tak samo dużo, trochę powierzchnia jest mniejsza. Ale trochę bardziej doceniam ten prawdziwy Taj Mahal, dlatego że trochę go zjechaliśmy, że byliśmy zawiedzeni i że widzieliśmy ładne rzeczy w życiu w tym odcinku o Taj Mahal, ale teraz tak zatęskniłam za tym pierwotnym. Ale podobieństwo jest. Zobaczcie, jaka księżniczka. Po prostu niektóre ubiory są w Indiach no amazing. Gońmy ją tak jak Indusi. Zdjęcie! Zdjęcie. Oni tak nas ganiają, serio. Tak, oni biegają za nami, teraz my biegamy za nimi. O, jeszcze nałożyła okulary, to się rzadko zdarza. Bardzo rzadko to się zdarza, że Indusi noszą okulary przeciwsłoneczne. My już doświadczeni robiacze zdjęć z Taj Mahalu normalnego. Kupiliśmy wciół wody, żeby rozlewać, robić efekty, ale chyba nam się tutaj to nie uda. Ale takie doświadczenie fajne, bo tam się tego nauczyliśmy. Tu jak zaczniemy powtarzać, to podejrzewam, że te miliony ludzi, które tutaj wchodzą, to zwiedzają, zaraz będą też to robić. Bo podejrzewam, że większość z nich nie była w tym prawdziwym, bo jeden od drugiego się znajduje jakieś 350 parę kilometrów. A to jest duża odległość. Ale jak Wam się nie chce jechać do Agry, bo na przykład macie bilet do Bombaju, bo wiem, że teraz są połączenia samolotowe bezpośrednie z Polską, to po co jechać tak daleko? Można tutaj przyjechać. O kurde, ile idzie. Myślałem, że sobie nagram kilka osób, ja to na przyspieszeniu nagram. Jako że Taj Mahal jest mini, także historia jego będzie w wersji mini, bo tutaj nie ma zbyt dużego opowiadania. Często jak ktoś robi jakąś replikę jakiegoś miejsca, no to wygląda to dosyć śmiesznie, czasami komicznie, a tutaj nie wygląda tak, dlatego że maczał w tym palce ten sam architekt, który robił Taj Mahal. Różnica między tymi dwoma budowlami, jeśli chodzi o start budowy, to jest około 30 lat i ta inspiracja właśnie z tego oryginalnego Taj Mahalu jest nie bez powodu, bo to także jest grobowiec, tyle że nie dla żony, a dla swojej matki. Wybudował tutaj ówczesny Maharadża i miał ograniczony budżet. Budowa normalnego Taj Mahalu to jest 22 lata, ten budowali w ciągu 6 lat i mocno się tego budżetu trzymali, bo w przypadku tego Taj Mahalu z Agry ten budżet on się na pewnym momencie zaczął rozrastać przez to, że ogrom prac był duży. Tutaj od razu ustalili, że tyle może na to wydać, stąd marmurów białych jest mniej, więcej jest tynków, stąd te wszystkie powierzchnie są o wiele bardziej zminiaturyzowane. Ale koncepcja jest ta sama, wielki grobowiec położony nad rzeką, która teraz tutaj tak a propos wyschła, ale układ jest ten sam, jeśli chodzi o ogród, o strony świata, to wszystko zostało zachowane, architekt doskonale odwzorował to w mniejszej kopii i zostawił jako drugi
po sobie dobytek w Indiach. Chodzimy jeszcze do samego grobowca. Różnica chyba jest w tym, że tutaj nie ma tych strażników aż tyle i nie będzie problemu z tym, żeby zrobić zdjęcie, chociaż pewnie z głosem tutaj nagrać coś rozsądnego jest gorzej. Ale tak jak widać, na razie weszliśmy, nikt nas z kamerą nie wygania. O, i jest grobowiec, ale jest pieniędzy narzucane. Czekajcie, już się po prostu od ciężaru banknotów i monet ten grobowiec zapadł. To szok. O, a oni nie chcą nam za zdjęcie dać 100 rupii, tylko się dziwią, a tutaj wsypują. No. W ogóle właśnie Aldona mówi, przyjęliśmy taką koncepcję, że jak ktoś chce z nami selfie, to teraz chcemy 100 rupii za to. My płacimy tutaj za wjazd 300 rupii, oni płacą 25. No to jak chcą mieć dodatkowe zdjęcie? Ale są zdziwieni. No ciekawe, czy ktoś się zdarzy, kto zapłaci. Bo już zaczęłam mówić, że ja nie lubię selfie. No nie lubię, no bo ja nie wiem, co oni z tym zdjęciem zrobią. A jak teraz mówimy, że pieniądze, to już w ogóle są tak zdziwieni. Aldona nagrywa relację na temat tego, co wam mówiliśmy, czyli robienie selfie. I zapraszamy was na Instagrama, tam mamy rozwinięcie tematu, o co z tymi selfiakami chodzi. I tą relację znajdziecie także na naszej społeczności na YouTubie. Jest takie dodatkowe, gratisowe materiały. Szukajcie ich na innych kanałach. Czego mówisz, że nie lubisz? Bierz 100 rupii. Oj, nikt mi nie zapłaci. Dziewczyny ja nie zawiedzione. chcę tych pieniędzy, tylko ja po prostu, no nie chcę, już mam dosyć. Była tamta w zielonej, oj zasłaniasz mi tym, w zielonej sukience, taka była ucieszona, a ty ją tak powiedziałeś, że nie lubisz selfie. Ona chciała ze mną slow-mo kręcić, czyli takie przejście typu Bollywood. Nie wiem, kto to w ogóle ogląda i do czego oni tu klecą. Czyli tak idziesz sobie po prostu z Indusem i oni cię nagrywają i mają wtedy takie kamienne twarze, nawet się nie uśmiechają najczęściej. I kręcą takie coś i oni takie rolki wrzucają do siebie na Instagramy. Trochę tak nas zastanawia fakt tego, że tam leży tyle kasy w tym grobowcu i nie wyzbierają tej kasy, no bo z A całym... siedzą na selfie, zobacz. Nie chodzi o to, że nie wyzbierają, to troszeczkę nie przeznaczą tych funduszy na remont tego miejsca, no bo tej zmarłej się ta kasa już nie przyda. A mogliby tam na pewno leży kilka milionów rupii pewnie. Mogliby tą kasę przeznaczyć, bo no, obiekt jest trochę bardziej zaniedbany. Raz, że to nie jest wpisane na listę 7 nowych cudów świata. Ani na listę UNESCO. Fejmu to jakiegoś nie ma za bardzo. Też chcemy to pokazać jako ciekawostkę, może to im trochę pomoże. Co oni biegną? My czytaliśmy o tym, że kilka jest takich podróbek Taj Mahal, ale tutaj to tak przypadkowo wyszło przy okazji Ellora Cave. Tak. Że to jest blisko, no to już podjedziemy, już zobaczymy, jak już jesteśmy. Bo na przykład jeszcze w drodze powrotnej zastanawialiśmy się nad świątynią szczurów. Ale jak zaczęliśmy czytać, oglądać, że to jest takie malutkie i chodzisz po prostu boso po odchodach szczurów i gołębi, a gołębie i szczury widzieliśmy w wielu krajach, nawet w Indiach i tych szczurów jest dosyć dużo, Tak. no to żadna przyjemność, no bo my w to nie wierzymy, więc po co tam jechać? Ale chodzi to też nie tyle, jakbyśmy byli kilka, powiedzmy, miesięcy wcześniej, gdzie jeszcze takie atrakcje były dla nas czymś nowym i fajnym, to okej, ale teraz już jesteśmy tak długo w Indiach, że jest tutaj tyle różnych zadziwiających rzeczy, że taka świątynia nie robi po prostu już nawet wrażenia. Próbowaliśmy odtworzyć efekt odbijania się wody, ale jakoś nam tutaj nie wychodzi. Jednak tam w Agrze było prościej, były wyznaczone miejsca, gdzie się woda Ładnie lało. było. A tu trzeba kombinować, no niestety. Lecimy do jaskiń, tak? Tak, schłodzić się w jaskini. Mam nadzieję, że nie będzie tak gorąco, tak jak byliśmy w Iranie. To nas tak zaskoczyło. Nie wiem, czy pamiętacie ten odcinek, a jak nie, to sobie zobaczcie. Jest odcinek z wyspy Ormus. I tam jest jaskinia przecudowna, przepiękna, ale jak zawsze w jaskiniach jest zimno, tam nie mogliśmy oddychać. Po prostu wyszliśmy bez tlenu stamtąd, uciekliśmy. Jak będziecie chcieli przenocować, to jest przy samej atrakcji parking, ale chyba myślę, że punkt, który znaleźliśmy, będzie lepszą alternatywą i zaznaczymy go na mapie, bo taki parking nie dość, że płatny, to bardzo ruchliwy. Pewnie w nocy nie jest ruchliwy i pewnie można by było zostać, bo z tym nie robią problemu. Ale zawsze fajniej sobie popatrzeć na mini taci z
góry z punktu widokowego. Dzisiaj już nie zdążymy zobaczyć jaskiń, bo zanim wyjechaliśmy z tego miasta, to chwilę minęło, ale udało nam się w końcu znaleźć miejsce nad jeziorem i nawet teraz wędkujemy. To są chłopaki, którzy tutaj wędkowali i mnie zachęcili do tego, żeby też wędkę wyciągnąć. Od Turcji jej nie używałem, więc trzeba było sprawdzić, czy jeszcze działa. Moja nie działa. Na razie chłopaki wędkują, my jeszcze nie. Nam nie Myśli, bierze. tak. Robię zdjęcie, jakie tu ryby są. Daniel, jaka to jest ryba? Daneka. Wygląda kokoń. What is name this fish? There, this fish in your Hindi, komla. Komla. Yes. Ale dałem im te jeszcze z Corona Campu żyłki tureckie, najprostsze. A oni w sumie mają patyk, żyłkę i tyle, i łowią na grunt. Ja im pokazałem spławiki. Ale Ja chyba robię zdjęcia, jak łapię wędką zachód słońca. Nie, zobaczcie, jest pięknie. Jest super. W ogóle jakoś tak te jeziora w Indiach bardziej nam się podobają niż morze. I to jest jezioro jedno z niewielu, które nie pachnie brzydko. No jakoś mało tutaj śmiecą i tutaj też mają takie studnie, gdzie składują tą wodę, zbierają. Nie, sorry, no na goła było fajnie. Bo na goła się nawet kąpaliśmy, a tutaj jakoś tak chyba nie weszło. I zostajemy tutaj na noc. Pierwszy dzień zazwyczaj, jak się nie rozejdzie, to jest spokój. Zobaczcie, jaka jest piękna wyspa. Teraz jeszcze mało jest wody, bo nie pada, nie ma monsunu. A chyba zbiornik jest sztuczny, ale zachód jest przepiękny. Jutro wam pokażemy jaskinię. To jesteśmy w Ellora Caves, czyli przenosimy się razem z wami do antycznych Indii, bo Antycznych czy starożytnych? starożytnych, antycznych, jeden ciul. W czasie, kiedy była Grecja u nas, kiedy były Chiny starożytne, to tutaj także była kultura, bo szacowane jest to, że te jaskinie powstały między 600 a 1000. Tysięcznym rokiem naszej ery. Jest to kompleks jaskiń, ponad 100. Natomiast dla turystów jest udostępnianych jedynie 34. I są to świątynie hinduistyczne, dżinistyczne i buddystyczne, z tym, że tych hinduskich jest najwięcej. I jest to mega miejsce, bardzo mi się podoba i będzie mi się bardzo kojarzyło z Indiami. Bo nie jest to tak, że to są jaskinie, to są świątynie wykute w skale i to robi największe wrażenie, ponieważ ich To znaczy ogrom, nie- ich wielkość. Nie same jaskinie robią największe wrażenie, tylko to, co jest w środku, bo tam są przepiękne rzeźby, które robią wrażenie, są ogromne i jest ich mnóstwo. Idziemy zwiedzać, zapraszamy, idziemy razem zobaczyć, co kryje starożytny świat Indii. Teraz będę improwizował, ale wydaje mi się, że ta świątynia poświęcona jest bogini Biustu. I od razu jak jest boginia Biustu, to i strażnicy jej jacyś tacy bardziej szczęśliwi i słonie wysoko trąbę podnoszą. Mimo że źródła podają główną skałę jako bazalt, to super to widać, że jeśli były na przykład jakieś warstwy piaskowca, to one zrobiły też swoją robotę, bo zobaczcie, jak super wyglądają te połączenia tego czarnego bazaltu z tym białym piaskowcem. Wygląda to tak, jakby była część pomalowana. A to są po prostu naturalne warstwy osadowe na skałach i naturalnie im to wyszło w bardzo fajnym, teraz dla oka, efekcie końcowym. Bez zmian od 2000 lat miejsce nie zmieniło swojego przeznaczenia. O, i tutaj będzie ciemno. W dalszym ciągu zdejmuje się buty, żeby wejść tutaj do świątyni. W dalszym ciągu ludzie tutaj przyjeżdżają w zależności od tego, jaką religię reprezentują, do swojej świątyni.
względu na bardzo duży upał i oszczędność swojego zdrowia nie będziemy przechodzić wszystkich ponad 30 jaskiń. Część zwiedzimy po prostu z siedzeń wózka elektrycznego, z Meleksa. W wielu po prostu nic nie ma, nie oszukujmy się, to są zwykłe jaskinie. Tą najciekawszą zobaczyliśmy na samym początku, bo ona jest na samym wjeździe. A tutaj no zobaczymy, co będzie ciekawego jeszcze. Na mapce jest tutaj pokazane, że jest wielki wodospad. Na mapce, na wielu zdjęciach można dostrzec ten wodospad. Niestety my jesteśmy chyba w najbardziej suchym miesiącu, w maju, i Trochę wody tam jest na dole, więc coś tam płynie. monsun się zbliża wielkimi krokami, ale jeszcze go nie ma, dlatego nie ma wodospadu. Ale klimat musi być fajny, jak można sobie przejść, bo akurat jak widzicie szlak jest poprowadzony za wodospadem. To jest w ogóle też fajne miejsce na zwiedzanie, jak jest monsun. W ogóle jak jest monsun, to też jest fajnie przyjechać do Indii, bo wszystko to wygląda jeszcze inaczej, jeszcze fajniej i tych wodospadów jest całe mnóstwo, zwłaszcza właśnie na południu. Jak widzimy zdjęcia z czasu monsunu, to wszystko, co teraz jest wyschnięte i ta trawa jest po prostu żółta, to nagle wszystko odżywa, jest tak zielone, że czasami my się zastanawiamy, czy to nie jest jakiś za mocny filtr użyty, ale okazuje się, że tutaj tak jest w czasie, kiedy to wszystko ładnie ma nawodnienie, że ta roślinność, no to jest burz po prostu, tak wybija, że to jest szok. Ale może jeszcze kiedyś, jak trochę odpoczniemy od Indii, to przyjedziemy Jak odpoczniemy od Indii, kiedyś na pewno chcemy wrócić, bo jest to arcyciekawy kraj, ale do niego trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości i nam ona się kończy. Jaskinia numer 29 to jest jedna z największych chyba świątyń i co jest ważne, to się wydaje, że jest nieskończone, bo tak jak można znaleźć w materiałach na temat tych świątyń, to część była budowana od dołu do góry, czyli załóżmy, że tutaj ktoś zaczął budowlę od tych wielkich filarów i po prostu robił następny poziom już od tego poziomu, czyli szedł w górę. Mi się zawsze wydawało, że łatwiej skuć skałę od góry, czyli idzie się od góry i się kopie w dół. No ale patrząc na to, w jakim to wieku powstało, to rzeczywiście mieli skilla, bo tutaj wiele rzeczy jest tak misternie wykończonych, tak dokładnie, z tak wieloma detalami, że ciężko sobie to wyobrazić, jak to mogło powstać bez jakichś planów. Czy sobie może coś rysowali, kawałeczek, jakichś planów mniej więcej, że to ma tak wyglądać, ale no, musieli to jakoś planować, żeby im to się nie zawalało też. No. Nie da się tak sobie przyjść i wykuć, co się chce. Kompleks jaskiń Ellora jest wpisany na listę dziedzictwa UNESCO od 40 lat, bo dokładnie od 1983 roku. I nawet jakby nie było UNESCO, to i tak jest tutaj mnóstwo ludzi i Ellora pobiła rekord zdjęć, które zostały wykasowane ze mną. Nawet już ochrona interweniowała, bo robili tak zdjęcia tak po chamsku, bez pytania i ja prosiłam o wykasowanie, skoro nie było takiego pytania, bo dziś na to się nie zgadzam, bo już zamykają.